Conga, beyond crypto. Mówiłeś ci, co nie chcą zrobić? Co? A to nie, a to mówiłeś, że to teraz mają to zrobić? Czy mają to zrobić teraz i mamy o tym powiedzieć na kolejnym kwadransie z Kangą. No. Ja ci mówię, Łukasz mnie po prostu zatłucze, jak się o tym dowie. O, może być ciężko. No, będzie lipa. No nic, no. Ty. Co, jesteśmy na wizji? Chyba. Dobra. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 1 dnia października 2024 roku. Imieniny obchodzą Bengina i Cieszysław. Za oknem 4 stopnie Celsjusza. My nadajemy z Krakowa. To jest drugie wydanie kwadransa z Kangą z samochodu. Blok BTC 863598, cena KNG 2,19 USDT. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 221. Proszę, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. I w ogóle co myślicie? Cześć Kamil. Cześć Sławku. Kamil, w co nie wierzy chemik? Nie wiem. W trwałe związki. Kamil, zanim przejdziemy do analizy rynku, powiedz, co takiego robimy dzisiaj w Krakowie. No jesteśmy tutaj na konferencji o krok przed rynkiem. To jest konferencja nie jest ściśle związana z kryptowalutami, ale dotycząca szeroko pojętego inwestowania i no, tego typu rzeczy. Odbywa się w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc chyba w Krakowie pod względem takich sal konferencyjnych. To jest ICE, o ile się nie mylę, Conference Center. Także no zapraszamy, będziemy tam, jesteśmy tam w sumie obecni już, część z naszej ekipy już tam jest na miejscu. No, a Sławek ma dziś o 12:30 albo 20, nie jestem dokładnie, 12:20 chyba, tak? Prelekcję. No, tak. Na temat kryptowalut, nie prelekcję, debatę na temat kryptowalut. Będzie parę osób związanych z kryptowalutami, między innymi nasz umiłowany prawnik Maciej Grzegorczyk. Przedstawiciel kangowej i kryptowalutowej jurysprudencji. Ja tylko przypomnę, tak chciałem powiedzieć, a chciałem tylko przypomnieć, że to jest nasze drugie wydanie samochodowe, bo w lipcu tego roku, w czasie Kanga on Tour, nadawaliśmy w ten sposób z Białego Stoku. Wtedy nam się to sprawdziło, chociaż wiąże się to z pewnym ryzykiem, no ale cóż. Dobra, no to przejdźmy do analizy rynku. Łukasz Wydra, gospodarz programu Kanga Trends, przygotował mi analizę. Tutaj Wojtek, poproszę o to, żebyś wrzucił ten wykres, który widać. No właśnie, moi drodzy, to jest wykres ceny Bitcoina. Zobaczcie, jak on wygląda i może zacznę od tego, zanim jeszcze powiem o tym wykresie, że ten wrzesień skończył się dla nas bardzo dobrze. Dlaczego bardzo dobrze? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc historycznie, jak patrzymy na to, jak kształtowały się ceny kryptowalut i Bitcoina właśnie w każdym wrześniu, to jest to traktowane jako, jakby ten okres traktowano jako taki niedźwiedzi. Raczej ceny spadają. Dopiero październik jest traktowany jako ta trampolina, która ma nas zbliżyć do Księżyca, ale uwaga, po pierwsze ten wrzesień skończył się z 9% zyskiem, jeżeli mówimy o Bitcoinie, pomimo tego, że pod koniec września cena nam trochę tutaj spadła. I druga rzecz, mówi się o tym, jak spojrzymy statystycznie właśnie wstecz, że był to jeden z najlepszych wrześni, jeżeli chodzi o historię Bitcoina. Także niektórzy się zastanawiają, czy mamy hossę, czy mamy bessę. No, myślę, że tutaj takie wskaźniki dają nam dość wyraźną intuicję, co się dzieje. No i właśnie, Łukasz Wydra przygotował mi ten wykres i powiedział, że mam zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy spojrzycie na tą zieloną linię, to jest średnia krocząca 200-dniowa,
Tutaj warto dodać, że mamy różne średnie kroczące, 50-dniowe, setne, oczywiście tam, gdzie 200-dniowa i 50-dniowa się przecinają, to mamy do czynienia z ważnymi wydarzeniami, natomiast spójrzcie, przez długi czas byliśmy nad tą średnią 200-dniową u góry, na chwilę zeszliśmy na dół, ponownie w ciągu ostatnich kilku dni byliśmy nad tą średnią i znowu zaczęliśmy schodzić na dół, poniżej. I gdyby się okazało tak, żebyśmy się utrzymali poniżej tej średniej kroczącej 200-dniowej, no to musielibyśmy powiedzieć, że to jest raczej negatywny indykator, który może zapowiadać jakieś spadki. Ale uwaga, średnia 200-dniowa nie jest tak istotnym parametrem, czy tak istotną średnią, ona jakby wskazuje na pewne trendy, natomiast koniec końców ostatecznie w ciągu ostatnich kilkunastu godzin przebiliśmy się ponad tę średnią, ale nie to jest najważniejsze. Spójrzcie na szczyty. Wszystkie szczyty poza ostatnim wzięte są właśnie tutaj w kółeczka, żeby łatwiej nam było to zobaczyć. No i widzimy, że generalnie te szczyty schodziły nam w dół, to znaczy każdy kolejny szczyt był trochę niżej, co oczywiście jest zwiastunem czy potwierdzeniem pewnej tendencji spadkowej, ale ostatni szczyt jest ponad przedostatnim szczytem, co również sygnalizuje nam, że być może również z perspektywy analizy technicznej szykuje się dla nas coś bardzo, bardzo ciekawego. Także dajcie znać teraz w komentarzach, co myślicie o tej analizie. No właśnie, a ty, Kamil, co sądzisz? Będzie czy nie będzie? No, jakiś czas temu, już jak prowadziłem, 2 tygodnie temu chyba z Łukaszem, jak prowadziliśmy kwadrans, no to przeczytałem o takiej formacji filiżanki z uchwytem, która prawdopodobnie zwiastuje, no to w każdej poprzedniej hoście zdarzało się właśnie taka formacja i ona zwiastuje bardzo duże wzrosty. Także ja jestem zwolennikiem teorii, że no teraz chyba no ciężko, wiesz, co kwadrans czy co spotkanie mówimy to the moon, ale no kiedyś ten to the moon musi przyjść w końcu, a wszystkie wskaźniki na to wskazują, że może to nie będzie księżyc, ale jakaś taka stratosfera, nie? Bo tutaj ty też chyba ostatnio, jak rozmawiałem z tobą, masz jakieś przemyślenia co do tego, czy rzeczywiście ta hossa będzie taką hossą, jaką sobie wszyscy wyobrażamy, nie? To znaczy, zachęcam do tego, żeby obejrzeć ostatni odcinek Kanga No Comment, gdzie z Łukaszem rozmawiamy. Tam reprezentujemy dwa różne obozy. To znaczy, jesteśmy po jednej stronie, bo zarówno Łukasz, jak i ja, jak i wszyscy w Kandze jesteśmy zwolennikami tego, że jesteśmy w trakcie hossy. Ja oczywiście wierzę, że ta hossa będzie trwała do października przyszłego roku, bo bardzo mocno trzyma się cykliczności. Natomiast różnice pomiędzy naszymi doktrynami, mówię w tej chwili pomiędzy moją a Łukasza, jestem ciekaw, jaka jest twoja, jest taka, jaki będzie szczyt. To znaczy, czy my faktycznie będziemy świadkami w tej hossie jakiejś niezwykłej, spektakularnej ceny Bitcoina. Kiedy mówię o niezwykłej i spektakularnej cenie Bitcoina, to mam na myśli przynajmniej $500 000, czy też po prostu podwoimy, może potroimy cenę Bitcoina w stosunku co do tego, co teraz jest. I gdybyśmy potroili, to bym powiedział, że mieliśmy do czynienia z ekstremalnie wielkim sukcesem. Myślę, że nie będzie. Znaczy, chciałbym, żeby było te $500 000, ale intuicja mówi mi, że jednak nie będzie tego $500 000. Że im późniejsze hossa, im więcej, jakby nie późniejsze hossa, im każda kolejna hossa będzie wypłaszczała jakby szczyty. Czyli to nie będą tak dramatyczne wzrosty, jak mieliśmy na poprzednich hossach, tam o 500%, o 600%, o 700% w porównaniu do poprzednich hossów. No bo teraz mieliśmy 70 000, no to myślę, że tak jak powiedziałeś, jeżeli będziemy mieli te 150 000, no to już będzie dobrze. No, znaczy, wiesz, bo to było, zwróćmy uwagę, przed tą hossą z 2021 roku szczyt był tam 67, 68 tysięcy, tak? Jakoś tak. A poprzedni szczyt to było 20 000. Tak. Czyli no, w pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że no, tam było 22 chyba, jakoś tak 21. 20 i to nie na wszystkich giełdach. Nie będę z tobą się kłócił, bo ty przecież masz w pamięci arkusz cały. No więc widzimy, że tam doszło do podwojenia, czy właściwie do potrojenia z hakiem. No to tutaj czegoś takiego należy się spodziewać, że teraz będzie trochę mniej, ale jakby powiem jeszcze jedną rzecz, tutaj argumentacja jest inna jeszcze, mianowicie taka, że my w tej chwili mamy jeszcze dwóch innych aktorów na scenie, bardzo dużych, to jest giełda amerykańska i to jest złoto i tam również wszyscy świętują teraz triumfy, to znaczy
każdy kapitał inwestycyjny w tych dużych makroskładowych w tej chwili jakby jest przekonany, że jego decyzje wcześniejsze były właściwe, a zatem nie ma skąd wziąć pieniędzy na to, żeby władować je w kryptowaluty. To znaczy ci, co trzymają je w złocie, raczej nadal będą je trzymali w złocie, bo uważają, że to była dobra decyzja. To samo ci, którzy trzymają w akcjach. I oczywiście wiemy, że ETF-y, zresztą zaraz będę chciał o tych ETF-ach powiedzieć, one sprawiają, że jednak powstaje jakieś takie środowisko dla inwestorów amerykańskich, żeby oni kilka procent swojego portfela przetransferowali czy skonwertowali właśnie na Bitcoina. No i to według mnie właśnie sprawi, że w tej hoście podwoimy naszą cenę, tak, w stosunku do tego, co mamy teraz, ale jakichś takich wykładniczych nie będziemy, jakby wartości nie będziemy mieli. I uwaga, musimy też pamiętać o tym, że kiedyś Bitcoin był sam na polu walki, później doszło Ethereum, później jeszcze wcześniej doszedł Litecoin, no a teraz jak gdyby cały ten spektakl już tylko kryptowalutowy jest przepełniony różnymi aktorami i każdy z nich reprezentuje jakąś jakość, na przykład, nie wiem, Solana. Tak. Też chciałbym dzisiaj wspomnieć o Solanie, bo tutaj faktycznie wygląda to całkiem ciekawie, czy ona może zagrozić Ethereum, czy nie, to jest przedmiotem oddzielnej dyskusji, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jeżeli dojdzie teraz ten moment, dajmy na to w okolicach grudnia, że nasza fryzjerka już będzie nas pytała, znaczy twoja fryzjerka, nie tak niekoniecznie, ale generalnie fryzjerka będzie pytała o to, co to są te kryptowaluty, no to wiemy, że wtedy kapitalizacja całego rynku kryptowalutowego rośnie, ona będzie rosła, ale Bitcoin wtedy jest kanibalizowany przez po prostu pozostałe altcoiny, czyli niejako Bitcoin staje się ofiarą swoich własnych wzrostów. On zawsze ciągnie pozostałych za sobą i o ile na początku jest daleko z przodu, o tyle w pewnym momencie oni się rozpędzają. No i to takie właśnie podsumowanie, jakby to mogło wyglądać, jak to będzie ale wyglądać. właśnie, bo teraz już ja miałem z tobą tę dyskusję, ale tutaj do tego wrócę, bo znowu jak tu powiedziałeś, to mi się jedna rzecz kojarzy, bo jeżeli specyfika rynku kryptowalut taka jest, że ludzie wchodzą w Bitcoina, bo wszyscy mówią o Bitcoinie, Bitcoin dochodzi do jakiegoś poziomu, dla których wszyscy wydaje się, że jest za drogi. Bo już zarobili, część zarobiła, część już nie chce kupować, bo uważa, Jezu, Bitcoin $100,000 już nigdy więcej nie będzie kosztować, już za dużo, na pewno dużo więcej nie urośnie. I co robią? Przychodzą w altcoiny. I teraz, jeżeli spojrzymy na sytuację, jakby oddalimy się trochę i spojrzymy na sytuację całego rynku inwestycyjnego, no to samo można odnieść do innych aktywów, w które można inwestować. Czyli mamy giełdę amerykańską, która jest w tym momencie, bije wszystkie rekordy, po prostu Tak. Wszystkie akcje każdych spółek, ja tam trochę inwestuję, no to tam widzę to po prostu, kosmos jakiś, tak, po kilkaset procent w ciągu kilku lat ostatnich rosną. No i teraz oni mogą mieć takie same podejście, bo w sumie ja teraz mam nawet sytuację taką, że patrzę na jakieś akcje, które kupowałem za 1/3 ceny od wartości teraz i mówię, no kurczę, no już nie wiem, czy jest sens kupować, no bo ile on może rosnąć, no ile on jeszcze pójdzie w górę. I teraz ja się zastanawiam nad tym, czy nie wyjść do innego aktywa. No i teraz... Tylko problem polega na tym, że wszystkie pozostałe aktywa mają swoje szczyty. No i odchodzi na tych szczytach już, a Bitcoin nie. Nie okej. No właśnie. I teraz możesz pomyśleć, że kurczę, ten Bitcoin jeszcze wszyscy mówią, że się zapowiada, że dobrze. Perspektywa na 2-3 razy 2-3x, no to może warto w tego Bitcoina. Tylko Kamil, to jest perspektywa, którą znają ludzie ze świata kryptowalut. Natomiast ludzie, którzy od lat inwestowali w spółki Microsoftu, śledzili indeks Dow Jones, kupowali złoto i tam platynę, oni ciągle, większość z nich, zdecydowana większość, żyje w takim przekonaniu, że Bitcoin to jakaś forma, już nie wiadomo czego, kiedyś mówiono, że to scam, że to oszustwo, teraz skoro ETF-y to weszły, no to wiadomo, że jest to jakieś takie miejsce, w którym można zainwestować. I jeszcze raz, ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś, kto zarobił teraz znowuż kilkanaście albo kilkadziesiąt procent w ciągu ostatniego roku na giełdzie amerykańskiej, pomyśli, dobra, to ja teraz wycofuję połowę swojego portfela z giełdy i inwestuję w Bitcoina. Parę procent tak. I ja uważam, że te parę procent wpłynie na to, że będziemy świadkami bardzo fajnej hossy. Właśnie, bo jedna rzecz, która też utkwiła mi w pamięci, jak rozmawialiśmy ostatnio, powiedziałaś mi o kapitalizacji całego rynku złota. Ile to wynosiło, pamiętasz może? Rynek złota to jest 12 bilionów dolarów. No dobra, a sam Bitcoin jest teraz No 1,2, tak możemy powiedzieć. No właśnie, czyli tak myślę, że jeszcze daleko mamy do tego złota, żeby się tam chociaż odnieść do niego, no bo to jest 10% wartości, nie? W tym momencie. Tak,
Tak, dokładnie. No. 10% wartości. Jeszcze ciekawostka, rynek akcji to jest około 40 bilionów dolarów. No Także właśnie. to No ale w sumie 1,40 globalny, czy giełda? akcje amerykańska Okay, giełda. czyli 1,40 w tym momencie. No, 2,5% jest. No, tylko źle, no. zwróćcie uwagę na to, że tutaj mamy z pewnym oszustwem do czynienia. Mianowicie kapitalizacja rynku giełdy amerykańskiej jest prawdziwa. Tam nie możesz zgubić akcji. To znaczy, No, ale jak zaczniesz wyprzedawać, to cena też może rypnąć. ale chodzi mi o to, że kapitalizacja to jest jednostkowa cena, to jest iloczyn ceny jednostkowej razy ilość. Akcji, tak. No, dobrze wiemy o tym, że w obiegu nie ma tylu bitcoinów, co wszyscy myślą, że są, więc kapitalizacja bitcoina jest tak naprawdę jeszcze niższa, co niejako jest argumentem za tym, że cena może pójść szybciej do góry, bo tej kasy, którą trzeba władować w krypto, potrzeba trochę mniej. Z tym, że wiesz, kapitał w akcjach jest też lepiej zabezpieczony, bo jeżeli spadki są o 10%, to oni zawieszają notowania, w ogóle awantura, myślą, co z tym zrobić, żeby to nie poszło głębiej. No wiadomo, jak jest krypto, nie? No tak. Że to jednego dnia może być halo i poszło 60% czy 70% i tego nikt nie zatrzyma. Jedni mówią, że dobrze, drudzy mówią, że źle, nie? Że można to robić, może handlować kiedy chcemy, a nie tylko w godzinach otwarcia i wtedy, kiedy ktoś nam na to pozwala. Także. No. Dobra, zróbmy na chwilę przerwę. Chciałbym zaprosić tutaj Jacka. Jacek, daj znać, czy jesteś. Chciałbym, żebyś powiedział nam, co takiego nowego szykuje się na Kandze, co w ogóle myślisz o sytuacji na rynku i jakie nowe sojusze zostały zawarte. Dzień dobry, witam, pozdrawiam, szerokiej drogi. Słuchajcie, no przede wszystkim ja bym chciał się odnieść do tej waszej niezwykle interesującej dyskusji, którą przed chwilą wysłuchałem i chciałbym tutaj trochę tak być takim adwokatem diabła przez moment i zacytować człowieka, który wywołuje czasami lekką szyderę, czasami uśmiech taki politowania, czyli Richard Hart, sławny twórca różnych kryptowalut, między innymi Pulsechaina, i on zawsze powtarzał taką rzecz, że kapitalizacja rynku to jest taki sztuczny twór wymyślony na potrzeby matematyczno-statystyczne. Nikt nam nie płaci za kapitalizację rynku. Nie można jej kupić ani sprzedać, ona w zasadzie tylko i wyłącznie pokazuje pewnego rodzaju symulację tego, co by się pewnego nieistniejącego świata. My się bardzo często kierujemy i mówimy, o to jest ogromna, to jest mniejsze i tak dalej. Tak naprawdę zachowania rynkowe decydują. Także rynek jest mało racjonalny. Zresztą dobrze wiemy, jak jest panika, to ludzie sprzedają z wielkimi stratami, jak jest euforia, to kupują nie patrząc na cenę. Ja bym się tutaj specjalnie nie przejmował kapitalizacją, choć wiadomo, że z punktu widzenia publicystycznego jest to dobra pożywka do tego, żeby na ten temat rozmawiać. Sorry, że tak chciałbym bardziej patrzeć na to pod kątem rynku i jest taki jeden wskaźnik, słuchajcie, bardzo interesujący notabene, który niektórzy analitycy stosują do określenia, gdzie my jesteśmy w cyklu, na jakim etapie cyklu jesteśmy, i tym wskaźnikiem jest pozycja portfela Coinbase w sklepie App Store albo w Google Play. I im wyżej jest, bo Coinbase jest tą podstawową amerykańską giełdą, a rynek amerykański jednak, tu się zgadzam, rynek amerykański rządzi zachowaniami na rynku cały czas. W związku z tym im bardziej popularne stają się kryptowaluty, tym jest więcej pobrań portfela, bo ludzie w międzyczasie skasowali albo po prostu nie mieli, się dowiedzieli z reklamy. I podobno się ostatnio przesuną do góry, ale dopiero jak pobrania portfeli krypto będą w pierwszych piątkach, w pierwszych dziesiątkach w App Store czy w Google Play, to jest ten moment, kiedy należy sprzedawać, tak mówią analitycy rynkowi, więc dobrze mieć otwartą trending app, zestawienie gdzieś tam na telefonie czy na komputerze. Jak zobaczycie, że pobrania Kanga Wallet idą w top 10 w sklepach, tam skąd pobieramy aplikację, to jest chyba ten znak, że należy przechodzić w bardziej stabilne waluty. To tak tylko i wyłącznie inny punkt widzenia. Natomiast jeśli chodzi o nowości, no to dzisiaj powiem od razu o tym, co się wydarzy dzisiaj. W zasadzie to już prawie za godzinę z małym haczykiem listujemy Filecoin, czyli
to jest taka kryptowaluta, która była wielkim hitem poprzedniego cyklu wzrostowego, gdzie osiągnęła naprawdę gigantyczną wartość, czyli rozproszone przechowywanie danych. Użytkownicy mogą udostępniać niewykorzystane zasoby swoich komputerów. Filecoin jest jednym z takich czołowych projektów, który właśnie decentralizuje przechowywanie danych, bo jednak nawet to przechowywanie w chmurze zawsze jest w jakiś sposób zarządzane przez centralizowaną jednostkę. Drugim projektem, który będziemy jutro listowali, to jest Engine Coin i to jest platforma, która została przygotowana pod gaming, szczególnie tam oni mają swój launchpad również, taka infrastrukturalna kryptowaluta bardzo popularna, jedna z tych bardziej popularniejszych z kategorii gamingowych, takie dwie perełki na ten tydzień przygotował dla nas dział giełdowy, a w zasadzie na ostatek zostawiłem taką rzecz najciekawszą, bo to może być pewien taki, jak to się mówi po angielsku, hint, taki, by to powiedzieć, taki cynk dla naszej społeczności, ale nic więcej tutaj nie będziemy mówili. Otóż Kanga zawarła już, to można powiedzieć oficjalnie, ponieważ już zostały podpisane wszystkie dokumenty i dzisiaj będą publikowane komunikaty, więc też zerknijcie na nasze media społecznościowe. Kanga zawarła partnerstwo z firmą CLS Global. To jest jeden z kilku największych animatorów rynku kryptowalutowego, tak zwanych market makerów, czyli firm, które odpowiadają za to, żeby kryptowaluty, które są notowane na CEX-ach i na DEX-ach, miały zdrowe notowania, dbają o to, żeby płynność była niezakłócona, żeby nigdy nie wydarzyło się jakieś problemy. Animator rynku jest bardzo ważnym elementem stabilności rynku kryptowalutowego i Kanga podpisała, w zasadzie jakby dogadała szczegóły będąc w Singapurze, a zostały podpisane w międzyczasie dokumenty. CLS jest jednym z najbardziej takich prominentnych tutaj podmiotów działających na tym rynku o bardzo dużej reputacji. Także to jest zapowiedź wielu innych wydarzeń, ale na razie nie będziemy o tym mówić. Okej, Jacku, bardzo dziękuję Tobie za te newsy. Pozdrawiamy w tej chwili Warszawę i życzymy wszystkiego dobrego. A ja jeszcze rozwijając tę myśl, którą zasygnalizował dzisiaj Jacek, mówiąc o tym, że właśnie Kanga zawarła sojusz z CLS-em czy CLS, bardzo duży międzynarodowy market maker, taki market maker, który współpracuje z największymi graczami, z największymi giełdami na świecie. To jest preludium pewnych działań, o których mówiliśmy od dawna. Jakich to musicie się sami domyśleć, ale myślę również, że tutaj Konrad zadał pytanie, when KNG on CEX, to jest to również pewna wskazówka. Więcej na razie mówić nie będę. No a ja chciałem wrócić do Kamila i tutaj jeszcze porozmawiać o tym, co się dzieje, no bo właściwie tak rozmawialiśmy o tym, jakie będą ceny i mogło to brzmieć trochę pesymistycznie, ale ja właśnie wręcz przeciwnie, chciałem zabrzmieć bardzo pozytywnie, bo generalnie uważam, że to jest moje przekonanie, że wszyscy zarobią. No, wszyscy zarobią, może nie tak, żeby kupić sobie swoje własne Lambo od razu, ale generalnie myślę, że te najbliższe miesiące będą bardzo ciekawe. Zresztą... Czyli już jak jesteśmy przy Lambo. No, tak, to zaraz powiem, tylko wiem, że chcesz powiedzieć. Preiro XD napisał, że zapowiada się emocjonująca jesień i ja chyba też się podpisuję pod tym. No dobra, no to tylko tak a propos Lambo. Tak. To w sobotę we Wrocławiu będziemy na takim wydarzeniu Cryptosphere. Tam będziemy mieli, Sławek i Łukasz będą mieli swoje prelekcje, będą brali udział w debacie, ale co ciekawe, mamy dla Was tam bardzo fajną niespodziankę. Myślę, że ci, co śledzą nasze social media, to już to zauważyli. Będzie możliwość przejażdżki Lambo ze Sławkiem. Wszystkie osoby, które trafią do nas na naszą imprezę, nasz side event, tam będziemy mieli swój side event
co z tą gotówką w 2025 roku. Wszyscy wiecie, że gotówka jest nam bardzo bliska, także będziemy chcieli powiadomić Was o tym, jak to będzie wyglądało, co się będzie działo z regulacjami, jak to będzie wyglądało na Kandze i upewnić Was w tym, że na pewno my jako Kanga, lokalsi i kantory na pewno będziemy działać. No i w związku z tym, jakby to, co Sławek powiedział, że Lambo jest symbolem tego krypto całego, no to zorganizowaliśmy Wam Lambo i wszyscy, którzy przyjdą do nas na ten side event, zarejestrują się na giełdzie. Jeżeli już mają konto, to wykonają transakcje z lokalsem, a jeżeli nie będą mieli ze sobą gotówki, żeby kupić krypto za gotówkę, no to zrobią transakcję peer-to-peer, no to wśród tych osób rozlosujemy 4 osoby, nie rozlosujemy, wybierzemy 4 osoby, które będą miały okazję przejechać się w Lambo właśnie podczas tego wydarzenia Cryptosphere. Także no myślę, że Lambo Huracan, od razu mówię, bardzo fajny model, jak ktoś się zna na samochodach, to na pewno doceni. Także zapraszamy do wzięcia udziału, śledźcie nasze social media, tam wszystko jest napisane, konkretne informacje jeszcze raz, albo rejestracja na giełdzie, jeżeli ktoś nie ma konta, albo zrobienie transakcji z lokalsem, albo przeprowadzenie transakcji peer-to-peer. Oczywiście te transakcje z lokalsami będzie można na miejscu zrobić, będą nasi lokalsi, także mega zapraszam, bo sam bym się z chęcią przyjechał, ale Sławek powiedział, że nie, niestety. Nie przywiezie. Ja będę woził. Sławek będzie woził, tak, oczywiście, tak. będzie można pogadać. To podsumujmy, dzisiaj jesteśmy w Krakowie, jeżeli ktoś jest z Krakowa, tutaj z okolic, to zapraszamy na spotkanie, na kawę, na przybicie piątki, a w sobotę Cryptosphere we Wrocławiu, jesteśmy na tym wydarzeniu już po raz któryś, bardzo lubimy Dolny Śląsk i generalnie nie dość, że będziemy mieli tam swoje jakieś prelekcje, udział w debatach, no to też będziemy mieli swój side event dedykowany. Co z tą gotówką? Co z gotówką w 2025? Tak, no bo właśnie wygląda na to, że Kanga Local jest stanowczą i bardzo wyraźną odpowiedzią na agresję legislacyjną, z którą mamy w tej chwili do czynienia, no ale o tym będziemy rozmawiali później. A teraz chciałbym pokazać kolejny wykresik. Tutaj Wojtek, który jest w studio w Gdańsku, gdybyś mógł go pokazać, to jest wykres tego, jak wygląda net flow wpływów do ETF-ów bitcoinowych, spotowych właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i widzimy ta jakby zielony słupek, to jest ujęcie dzienne, pokazuje, że więcej wpłynęło niż wypłynęło, czerwony oczywiście sytuacja odwrotna, no i bardzo ważna, chyba najbardziej interesująca krzywa na tym wykresie to ta biała krzywa czy biała linia, no bo ona pokazuje, ile w tej chwili kapitału wyrażonego w dolarach znajduje się w amerykańskich ETF-ach Bitcoin Spot. No i trzeba jasno powiedzieć, że prawie jesteśmy przy ATH. Wpływów. Jakby posiadanej wartości. Okay. Także to równie, i zwracam uwagę, że udało się odbudować tę sytuację we wrześniu, który, tak jak powiedzieliśmy na początku tego odcinka i tak jak się mówi chyba we wszystkich podcastach kryptowalutowych, oceniany jest raczej jako taki krwawy wrzesień, a tutaj okazuje się, że jednak nie do końca, no nie? Że tak to wygląda. Tutaj również szybko przedstawiam, jak to wygląda w ujęciu tygodniowym. To naprawdę napawa jakimś optymizmem. No wiesz, no jakiś czas temu rozmawialiśmy też o tym, że nie wiem, czy podczas wywiadu, który przeprowadziliśmy w Warszawie, chyba w sumie już możemy powiedzieć, no bo teraz w końcu nastąpi ten dzień. W tą niedzielę będziemy mieli bardzo fajny wywiad na naszej antenie, jak to zabrzmiało w ogóle, jak telewizja polska. Na naszym kanale na YouTube będzie bardzo fajna rozmowa, możemy już teraz powiedzieć z kim, z Rafałem Zaorskim. Rafał Zaorski przedstawił bardzo fajną perspektywę i też wspomniał o tym, ja nie pamiętam jakie to były kwoty, ile procent instytucje Bitcoina do tej pory mają, to było 3% mówił, czy 5%? Mówił o złocie. Nie, w kontekście złota. No, ale nie, złoto, że miało dużo więcej, a w odniesieniu do Bitcoina. O złoto mówiły chyba 15 czy 30%. Nie pamiętam. W każdym razie różnica jest drastyczna między tym, ile złota posiadają instytucje, państwa i rządy, a tym, ile posiadają procentowo Bitcoina w stosunku do swojego PKB. Także rozmowa będzie w ogóle bardzo fajna. Tak. Też tak myślę, rozmowa trwa godzinę, a trwa godzinę tylko dlatego, że musimy po godzinie skończyć, bo nie wypada nagrywać dłużej niż godzina, a po drugie nie mieliśmy więcej czasu. No to jest jakby w ramach cyklu Kanga Talks. Pierwszy odcinek nagraliśmy z Filem Koniecznym, drugi z Rafałem Zaorskim. Strach pomyśleć, kto będzie trzeci. No tutaj mamy kilka bardzo ciekawych propozycji. Natomiast też chcę powiedzieć, że
w mojej ocenie ten odcinek niedzielny, do którego zachęcam, żeby go obejrzeć, będzie nie tylko ciekawy pod względem dydaktycznym, ale również będzie kontrowersyjny, także zapraszamy do oglądania. No sam tytuł, gdzie są granice Rafała Zaorskiego. No także właśnie. Myślę, nie zdradzamy tutaj dużo więcej, ale naprawdę warto oglądać, bo no Sławek, wiadomo, potrafi poprowadzić rozmowę tak, żeby zawodnik odkrył swoje miękkie podbrzusze, że tak powiem. Czy Rafał odkrył, tego nie wiem, ale dobra, wróćmy do tematów różnych. Edward Snowden, pamiętasz naszego dżentelmena? Tak, to się nazywało WikiLeaks, tak? WikiLeaks, tak. Tak. Teraz w Rosji siedzi, nie? Siedzi w Rosji, ale jest jak gdyby aktywny, jeżeli chodzi o media i o społeczność, i twierdzi, że w tej chwili to, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o regulacje mówiące o kontroli wszystkich serwisów komunikacyjnych, takich jak na przykład Telegram, zresztą odwołał się do wydarzeń związanych z zatrzymaniem Durowa w sierpniu we Francji. No, on mówi, że to jest oczywiście bardzo niepokojący sygnał. Kiedy mówię, że to jest niepokojący sygnał, to oczywiście używam eufemizmu. To znaczy mówię, że to jest koniec świata, że też projekty ustaw i rozporządzeń, w szczególności europejskich i amerykańskich, ale nie tylko, które zmierzają do tego, żeby urzędy państwa i jakieś jakby domeny państwowe mogły kontrolować cały przebieg komunikacji elektronicznej pomiędzy zwykłymi ludźmi, no, że to jest tak naprawdę przejście czy zbliżenie się do tego, o czym pisał Orwell w swojej książce, którą zresztą możecie kupić w Kanga Shopie, 1984 rok. Ja też powiem o jednej rzeczy, o której powiedział Rafał podczas tego nagrania. Niech to będzie jakaś zajawka. Rafał powiedział, że przepisy AML-owe, KYC, przepisy, które jakby nadają jeszcze większe prawa i większą legitymację, jeżeli chodzi o inwigilację, one rosną szybciej niż ilość zamachów terrorystycznych na świecie. Zdecydowanie szybciej. No bo, no właśnie. I pretekstem do tego wszystkiego był właśnie zamach z 11 września, potem to już kula śniegowa się zrobiła. Tak, ale chodzi o to, że skoro rosną szybciej i to zdecydowanie szybciej, że ten gap pomiędzy ilością zamachów, nie wiem, wolumenem prania brudnych pieniędzy, a właśnie pytanie, kto oczywiście skwantyfikować, a ilością regulacji, ale ten gap, ta przestrzeń rośnie coraz bardziej, no to tylko wskazuje, że motywacja organów państwowych jest jest jak gdyby jasna. Musimy o tym pamiętać. No i właśnie Edward Snowden, ten, który ujawnił to, czego wielu rządzących nie chciało ujawnić, mówi teraz, że musimy się przed tym przestrzec, bo jeżeli nie zablokujemy tego ruchu w odpowiednim momencie, to po prostu będzie za późno. I jako jeden z elementów, który może być fundamentem, a jeżeli nie fundamentem, to przynajmniej filarem tego ruchu oporu, są jakby Snowden wskazuje kryptowaluty. No i oczywiście jest to zgodne z retoryką Kangi, z naszym duchem. No, tylko tak, no właśnie, no cały świat zmierza do tego, żeby wszędzie była, żeby te kryptowaluty przestały być anonimowe, tak? No to oczywiście nie możemy na to pozwolić. No ale jakie mamy? No, możemy, no tak, możemy próbować przekonać. Zawsze należy grać z regulatorem. Jest kilka sposobów, żeby walczyć. Wymieniam trzy. Pierwsze jest takie, że trzeba po prostu o tym mówić. Trzeba o tym mówić, że odbieranie nam anonimowości, prywatności to wcale nie oznacza, że to jest dobre, że jest to złe. Ten głos musi funkcjonować i historia, zarówno historia idei, filozofii, religii pokazuje, że zawsze wtedy, kiedy było naprawdę bardzo źle, kiedy mieliśmy ciemne mroki średniowiecza, to gdzieś tam stali ludzie, którzy jednak głosili te wartości, które są nam bliskie. Byli tą iskrą, która przetrwała i która w pewnym momencie na nowo wybucha. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba grać z regulatorem w szachy. Kiedy ja mówię o graniu w szachy, to mówię o czymś takim, że należy szukać legalnych rozwiązań, które nie biją w interes regulatora ani urzędnika, ale jednocześnie sprawiają, że interes użytkownika i takiego szarego człowieka jak ty i ja jest zaspokojony i niezagrożony. Bardzo mi się podoba to określenie, gramy w szachy z regulatorem. No i jest jeszcze trzecie rozwiązanie, ale może o nim teraz nie będę wspominał. Podoba mi się to, co powiedział Edward Snowden. Będziemy mówić o gotówce właśnie we Wrocławiu w sobotę, także zapraszamy. A teraz może trochę więcej wiedzy technicznej. Solana,
czy to jest czarny koń, czy nie jest czarny koń. Muszę powiedzieć, że jak byłem w Singapurze, teraz na token 2049, no to samo wydarzenie oczywiście wielkie, takie jakby przygniatające, 4 piętra pełne różnych wystawców, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wokół tego wydarzenia zorganizowano 800 innych wydarzeń. Między innymi Kanga zorganizowała swoje wydarzenie, tak zwanych side eventów. Co zrobiła Solana? Solana nie zrobiła side eventów. Solana zrobiła swoją niezależną konferencję, na którą też przyszło kilka tysięcy osób, wzięli kasy i pokazują, jak się rozwija ich system. No i ja tutaj zaczynam się zastanawiać, jak to wszystko będzie wyglądało, no bo my w tej chwili mamy do czynienia z dość niezwykłą rzeczą, bo po pierwsze powstają nowe blockchainy, mamy oczywiście takie dinozaury jak, nie wiem, Cardano, jak Avalanche, one są też bardzo ciekawe, one też się rozwijają, ale, no ale jak one chcą się tutaj w tym wszystkim jakby odnaleźć, czy jest miejsce dla nich wszystkich, to oczywiście daje również przestrzeń do tego, że powstawały projekty takie, które działają międzysystemowo albo cross-systemowo, cross-blockchainowo, wymieniają, bridżują informacje pomiędzy nimi, ale mamy jeszcze do czynienia z tym, że powstają warstwy drugie, oparte już nie tylko o Ethereum, tak, ale właśnie oparte też o pozostałe blockchainy. Tutaj robi się to bardzo dość ciekawe, powiedziałbym skomplikowane. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Solana się naprawdę rozpędza, ale zastanawiam się nad tym, czy Solana może zagrozić Ethereum. Wiem, że to pytanie zadawałem już kilkukrotnie, więc dla niektórych to może wydawać się nudne jak flaki z olejem, a jednak myślę sobie, że to pytanie jest żywotnie ważne dla kogoś, kto inwestuje. Myślę, że nie. Znaczy, z perspektywy takiej, jakby patrząc tak zdroworozsądkowo, to Ethereum ma dużo więcej zwolenników niż Solana, myślę. Oprócz tego myślę, że cała infrastruktura, tak jak powiedziałeś, te warstwy drugie wokół Ethereum, to już powtarzam, które się ja w sumie wiem, pewnie nudne, ale uważam, że ta infrastruktura, która jest zbudowana wokół Ethereum, ona jest wielokrotnie, ale to nie wiem, nawet czy w skali 10, 20, 30-krotnie większa niż ta, która jest wokół Solany. Solana swoją popularność zdobyła tylko i wyłącznie dzięki memcoinom, tak? No nie tylko, ale i też szybkości działania. Ale szybkość działania, ale tak samo i niedziałania. No i awaryjność, oczywiście. Właśnie, no było sytuacji tyle, że nie zliczę, że ktoś wchodził, chciał coś zrobić i Solana nie działa. I no, myślę, że Ethereum jako taki, jeżeli będą się rozwijać oczywiście, bo jeżeli spoczną na laurach i wiesz, i wszystko zostanie tak jak teraz, to raczej będzie problem z tym. Ale też nie do końca, bo te warstwy drugie dużo problemów z Ethereum rozwiązują. No a Solana nie rozwiązuje żadnego innego problemu, oprócz tego, że jest szybsza, tak, i ma większą pojemność blok. No. Ja bym powiedział, że to nie jest tylko, właśnie, że to może być kluczowe i zgadzam się z tym, że memcoiny stanowią niezwykłe paliwo i niezwykłą przynętę do tego, żeby przyciągać inne projekty. Ale z drugiej strony, tak jak bo teraz o tym rozmawiamy, to przypomniałem sobie, że Ethereum przecież swój największy boom zaliczyło na CryptoKitties. No tak. Na samym początku. Tak. To też memcoin, nie? No tak, to też jest memcoin. Chcę pokazać jedną rzecz. Wojtek, teraz możesz pokazać ekran, bo dla mnie w sumie tym takim najważniejszym wskaźnikiem, który należy śledzić, jest tak trzecia kolumna, znaczy nie trzecia, któraś tam, TVL, Total Value Locked, czyli ilość kapitału władowanego w różne tokeny, smart kontrakty i w ogóle wszystko właśnie na danym łańcuchu. I oto Ethereum jest tutaj niekwestionowanym liderem. Jest to 48,9 czyli to jest bilionów, tak? Bilionów mówionych po polsku. Tak. Nie, czy miliardów? Nie, miliardów po polsku. Miliardów, tak. Miliardów. Tak. Tutaj się powinniśmy tak. Tylko 3 zera. Tak, no, ale tak było. No, w każdym razie chodzi nam o rzędy wielkości. To jest tylko dowód, że nadajemy na żywo. Tak. O rzędy wielkości. Jak myślisz, który blockchain w tej chwili jest drugi? Solana. Właśnie nie, Tron. Justin. Tak, ja ale fanem Trona. Tak, tylko to wynika z tego, że na Tronie mamy największą kapitalizację, największą ilość USDT. Okej. Rozumiesz? I teraz właśnie się okazuje, już to nam wskazuje, że fajnie jest mieć dużo stablecoinów u siebie, ale stablecoiny nadają nam jakby
one nie nadają nam dynamiki nadają nam właśnie memcoiny, jakieś projekty, gdzie się zmienia wartość, gdzie ludzie chcą tym obracać i tak dalej. Chociaż jest to ciekawe, no nie, że Tron jest naprawdę myślałem, że Solana. A Solana która jest? Solana jest trzecia, tylko podam wartości, podsumuję. 48, właściwie 49 miliardów jakby władowanego kapitału, tak to powiem, jest na Ethereum, na Tronie prawie 8 miliardów, a na Solanie 5,5. Czyli 9 razy mniej niż na Ethereum. Tak. No i to jakby to jest coś. Niemniej jednak myślę sobie, że należy śledzić właśnie te dwa wskaźniki, no bo to one są takim prawdziwym wyrazem tego, co ludzie, którzy dysponują jakimś kapitałem, gdzie oni ładują swoją kasę. To jest właśnie to. A wy napiszcie, co myślicie. Ja teraz spoglądam w komentarze, możemy wyłączyć tutaj już podgląd. Strasznie laguje dźwięk, napisał Kania. Kurczę, Kania, bardzo nam przykro. To są wyzwania właśnie tego, że jeździmy tutaj w Małopolsce. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś nas słychać. Siwes napisał, że ze Sławkiem to nawet bym się wybrał na bagażniku jego roweru, czy na jego rowera. To bardzo miłe, co napisałeś. Zapytajcie Rafała, co ma do małych siusiaków. Zapytaliśmy. Tak. Zapytaliśmy dla jasności. Nie wiem, czy koniec końców jaką decyzję podjęliśmy, ale chyba nie ocenzurowaliśmy audycji. Więc audycja będzie nie ocenzurowana, co oczywiście zaskutkuje tym, że będzie miała mniejsze zasięgi, bo tam padają czasami zwroty wykraczające poza, powiedzmy, taką klasyczną kanoniczność, tak możemy tutaj powiedzieć, ale przynajmniej będzie to szczera audycja, a ja przechodzę do dalszej dyskusji. Co takiego tutaj jeszcze? No co takiego, no warto wspomnieć, że CZ wyszedł. A no właśnie, CZ wyszedł. Dzwonił, namawiał znowu, żebyśmy tutaj ładowali KNG, że on widzi potencjał, także my też widzimy, mamy już załadowane, także wy też ładujcie, to jest porada inwestycyjna, ale dobra, no wracamy do CZ-a, no. Wyszedł i chyba ma się nie najgorzej, 4 miesiące posiedział, zapłacił $50 milionów kary, przy majątku wycenianym na $25 miliardów, myślę, że go to za mocno nie zabolało, tak jak jeszcze zauważyłeś, został wypuszczony kilka dni wcześniej, bo zdecydowali się nie przedłużać mu aresztu do poniedziałku, więzienia do poniedziałku. I co? I przywitał się Good Morning, tak? Good Morning, GM. Tak. Na X-ie. Także cieszymy się, że wyszedł. No, myślę, że to nasza umiłowana konkurencja, która jakby przecierała tym mocno szlaki. I no niektóre rzeczy robili, może, jak to nazwać, niezgodnie z ideą. Nie wiem, co komuś chcesz powiedzieć, ale to pomyśl o tym, a ja tylko powiem, że faktycznie 4 miesiące. Sam Binance musiał zapłacić ponad $4 miliardy kary. CZ, tak jak powiedziałeś, $50 milionów przy majątku wycenianym na jakieś tam 25, pewnie w zależności od tego, jak krypto stoi. BNB. Tak, albo BNB, dokładnie. Tutaj jasno trzeba powiedzieć, że kara powinna być dotkliwa, czy była? No, sprawa do dyskusji. Jako ciekawostka, to była najbogatsza osoba, która siedziała w więzieniu w Stanach Zjednoczonych. Tak, ciekawe jakich kolegów poznał, no ale wyszedł. Ale myślę sobie, że najbardziej taka dolegliwa dla niego kara jest taka, że on już nigdy nie może zasiąść jako dyrektor wykonawczy ani prezes Binance'a. Ale pozostawiono mu prawo do tego, żeby być większościowym udziałowcem czy kluczowym udziałowcem i w ten sposób może wpływać na prowadzenie spółki. No bo wiadomo, no, to właśnie tak to działa. Także CZ wyszedł, ważna data, zapiszmy ją w kalendarzu, końcówka. Nie do końca zgodne z ideą myśli urzędniczej. Albo substancji urzędniczej. Urzędniczej, tak, przepraszam, teraz mi się tam załączyły neurony. No niech będzie, dobra. W ogóle jak nas słychać teraz? Czy dalej mamy problem z dźwiękiem? Mam nadzieję, spoglądam. Że rozmawiamy do kogoś, a nie ze sobą. Przecież jak bardzo lubię z tobą rozmawiać, ale warto byłoby, żeby ktoś nas słyszał jeszcze. Tak. No i przecież jesteśmy jeszcze od razu przy Binance, to też warto powiedzieć o FTX-ie. No właśnie, powiedz. Który tutaj jakiś czas temu był największym konkurentem Binance'a, chyba w pewnych miejscach nawet go przeganiał. No i teraz okazuje się, że likwidator majątku FTX-a stwierdził, że będzie wypłacać odszkodowania osobom, które straciły środki
na FTX-ie, no i zakładają, że to będzie, uwaga, od 10 do 25% wartości środków, które były wtedy na FTX-ie, z małym zaznaczeniem, że będą wypłacane w dolarach po kursie z dnia, kiedy FTX przestał istnieć. Czyli wtedy Bitcoin kosztował $16,000. No, ciekawe, bo w pewnym momencie była taka retoryka promowana, zresztą sami ją powtarzaliśmy tutaj na kwadransie, że jakby ludzie otrzymają faktycznie po kursie tych $16,000, ale całość. Tak. Co by było i tak jakimś ewenementem przy tak upadłej, dużej giełdzie, a jednak będą, nadal to nie są ochłapy. Powiedzmy sobie szczerze, lepszy ryc Niż nic. No. niż nic. Tak. Lepszy wróbel w garści Niż gołąb na dachu. tak jest, więc zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Oczywiście wierzyciele są niezadowoleni, no ale cóż, no nic więcej nie mogą zrobić, jakby się zadowolony. Tutaj nie mają żadnych możliwości. No to teraz wiesz, no mogłyby tylko sobie podać ci, co narzekali na Mt. Goxa, nie? No bo wiesz, bo tam ci przynajmniej dostali w bitcoinach, a nie w skapitalizowanych dolarach. Co prawda po 10 latach, ale tak. Liczyliśmy kiedyś, że wystarczyłoby sprzedać 1/100 tego, co dostaną, żeby im się zwrócił kapitał z tamtego okresu. Chyba z Łukaszem to liczyliśmy, już nie pamiętam dokładnie. Ale to jakaś bardzo mała kwota. Czy 2%, czy 1%, jakoś tak. No, także sprzedajesz 1/100 z tego, co miałeś, a reszta jest czystym zyskiem. Pogadajmy jeszcze o 2 wydarzeniach, które będą miały miejsce w tym tygodniu. Pierwsze wydarzenie chyba dzisiaj, ogłoszenie w Stanach Zjednoczonych takiego wskaźnika, parametru mówiący o tym, jak wygląda produkcja. On nie jest ekstremalnie ważny, ale jest bardzo ważny. Tak? Dlaczego jest ważny? No bo to jest jeden z tych takich wskaźników, który jest brany pod uwagę przy decyzjach Fedu a propos obniżenia, utrzymania albo podwyższenia stóp procentowych. No i ponieważ jest to brane pod uwagę, no to rynki często pod to grają. Jeżeli jeżeli wynik jest wyższy niż prognozy, to oczywiście możemy się spodziewać jakichś zwyżek. Jeżeli będzie niższy, no to pewnie będzie korekta i to na wszystkich 3 rynkach, złoto, akcje i kryptowaluty. No ale uwaga, w tym tygodniu jeszcze mamy poznać wskaźnik bezrobocia na rynku, w zawodach pozarolniczych. Trochę tutaj to się inaczej nazywa, ale generalnie chodzi o to, że liczymy bezrobocie, ilość nowych miejsc pracy i wskaźnik bezrobocia w sektorach nierolniczych. Tak. I to z kolei jest bardzo ważny wskaźnik. Pamiętam historycznie ostatnie kilka miesięcy, zaraz po ogłoszeniu cena krypto zmieniała się o kilka procent w ciągu po prostu minut, a może nawet i więcej. Jeżeli to będą pozytywne jednak sygnały, to znaczy te 2 wyniki okażą się większe niż to, co prognozują w tej chwili tutaj wszyscy święci analitycy, no to Bitcoin będzie atakował. Pytanie, jaki szczyt? Czy to będzie szczyt 67,5, 68 tysięcy, czy, aż się boję tego powiedzieć, czy być może będzie uderzał po to psychologiczne 70 tysięcy, no i również w drugą stronę, no nie? Pytanie, gdzie jest to oparcie, to zobaczymy. Dobra, to teraz ja bym pokazał jeszcze 2 ważne rzeczy, także Wojtku, bądź gotów, jeszcze nie pokazuj tego, robię tak, pokaż ekran. Po pierwsze, chciałbym pokazać nową zbiórkę naszej fundacji. Zbieramy środki na taki rowerek właśnie dla tej dziewczynki, którą tutaj być może już na pewno widzicie. Wystarczy wejść na stronę fundacji, to jest kangaexchange.pl/fundacja, zresztą dostępne ze strony głównej. Dużo informacji o Marysi, o Marii, czyli dziewczynce, na którą zbieramy. No i generalnie rzecz biorąc, apeluję do waszych sumień, do swojego sumienia, do swojego ducha i wzywam go do tego, żeby przynajmniej, właśnie nawet nie chcę mówić jaką kwotę, no ale żeby wesprzeć tę dziewczynkę w tej wielkiej akcji. Dlaczego to robimy? Po pierwsze dlatego, że chcemy pomóc, a po drugie dlatego, że chcemy pokazać całemu zepsutemu światu klasycznych finansów, że wśród kryptowalutowców są ludzie
I to nie pojedyncze sztuki, ale całe duże frakcje, które po prostu chcą się dzielić tym, co zarobiły. Więc to jest pierwszy komunikat. Proszę, zainteresujcie się tym. Mamy zebrane w tej chwili 1%, bo ta zbiórka się dopiero rozpoczęła. Chcemy zebrać 8700. Można wpłacać na różne sposoby, również przez KangaPaya. No i lokowanie produktu. W tej chwili udostępniam inną stronę Kanga Shop. Zapraszam do tego, żeby odwiedzić nasz sklep, naszą platformę sprzedażową, gdzie możecie kupić super czapeczki. Jak widzicie, tych czapeczek i z daszkiem, i bez daszku mamy coraz więcej. Wygląda to naprawdę nieźle. Pamiętajcie, że jeżeli robicie zakupy przez KangaPaya, to macie 15% dyskontu albo zniżki. Wracam w tej chwili, czytam komentarze. O webinarze mówiłeś? Nie mówiłem. To powiedz. No właśnie, tylko nie... Daty nie pamiętasz, tak? Tak, zobacz w tym zakładce. Co? Tak, tu gdzieś powinno być. Nie ma wpisanego. Jest wyżej. Trochę wyżej jeszcze powinno być. O Boże. Nie ma. Ale dobra, śledźcie nasze social media. Kamilowi chodziło o to, że organizujemy webinar, jak zostać lokalsem, albo jak korzystać z usług lokalsów. Pamiętajcie, zbliża się 2025 rok. Coś, co dla innych jest przekleństwem, dla nas jest wielką szansą. Oto musimy zgromadzić jak największą ilość lokalsów, zaradzić was tą ideą. Już jutro. Już jutro. Tak, Tak, no to już jutro. O 18:00. Jutro o 18:00. Tak. Strona webinar.kangalocal.com. Można się zapisać na webinar, tak, i dowiedzieć się wszystkiego podczas tego webinaru. Tak jest. Przepraszam, że ci przerwałem, ale... Tutaj jest Jolanta i napisała, że to jutro. No dobra, sprawdzam jeszcze ostatnie notatki przed odczytaniem wyników konkursu. Co tutaj takiego jeszcze dla was przygotowaliśmy? A wygląda chyba, że powiedzieliśmy... To też, a propos tego, że CZ wyszedł, no to Roman Storm. Kojarzysz to nazwisko? Tornado Cash. Tornado Cash, programista, który napisał Tornado Cash, w grudniu tego roku będzie miał rozprawę sądową. Przypomnijmy, jak działa Tornado Cash. To jest taki smart contract, który miesza kryptowaluty. On działał na początku, czy jak gdyby w głównej mierze działa na Ethereum, a propos tego, które blockchainy są ważne, ale też działa na innych blockchainach. Wiem, że działa na Poligonie i gdzieś tam jeszcze. No i okazuje się, że grozi mu 45 lat więzienia. Straszne. 45 lat więzienia. Jakby sam Roman Storm broni się w ten sposób, że on jest tylko i wyłącznie autorem oprogramowania i nic więcej jak gdyby dalej z tym nie robił. Twierdzi, że nie czerpał korzyści z tym związanych, ale sędziowie i oskarżyciele mówią: hej, nieważne, stworzyłeś coś, co jak gdyby wsparło terrorystów i wsparło procesy prania brudnych pieniędzy. I teraz powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Roman Storm zostanie skazany, nieważne, 45 lat raczej nie, jak ten Samuel Bankman dostał 15 lat, to ten jakby dostał 45, to by był tak. Ten, ale jeżeli zostanie skazany, to okazuje się, że możesz być skazany za to, że stworzyłeś oprogramowanie i później nic z tym oprogramowaniem nie robiłeś, chociaż wiemy, tak, że Storm coś tam pewnie robił, ale będzie to swego rodzaju precedens. Tak. Także będziemy również tę całą sprawę śledzić. Wiesz, bardzo w ogóle bawi mnie to, bo to jest tak, jakby ktoś chciał posadzić do więzienia tego, który wymyślił nóż. Rozumiesz? Tak. Ktoś wymyślił nóż, ludzie się zaczęli zabijać nożem i mówią: słuchaj, wymyśliłeś nóż i to narzędzie zbrodni i trzeba cię zamknąć. Bo jeszcze raz, pamiętaj, do czego zmierza w tej chwili władza. Władza zmierza do tego, żeby wszystko, cokolwiek może zagrozić jej hegemonii, tak, będzie atakowane. Zresztą to też dotyczy sztucznej inteligencji w dużej mierze, uważam. Teraz w Kalifornii zostały zablokowane przepisy, co dziwne, bo Kalifornia uwielbia takie przepisy, które biurokratyzują wszystko, nakładają dodatkowe opłaty za to, że jesteś nieekologiczny, najróżniejsze takie tego typu, chciałobyś powiedzieć, pierdoły. Tak, ale oto okazuje się, że nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji miały wejść. To miały być przepisy takie, które mówiły, że każdy nowy silnik AI miał być testowany przez powołaną do tego celu grupę urzędników, w ogóle nowy urząd miał powstać i sztuczna inteligencja miała być testowana, czy na przykład jest w stanie zagrozić tam w jakichś obszarach. Nie pamiętam już jakich, ale na przykład czy też może doprowadzić do tego, żeby ktoś się zabił.
to już jest dość agresywne. Nie przeszły te przepisy, nie przeszły, to jest dość ciekawe, natomiast zwracam uwagę, to co się będzie działo z Tornado Cashem, to co się dzieje w tej chwili z AML-em, z naszą wolnością, to jak atakowana jest sztuczna inteligencja, no to wskazuje na to, że właśnie hegemon, czy władza, która jest skorumpowana samym bycia władcą, no bo to trzeba jasno powiedzieć, władza korumpuje nie dlatego, że ci, którzy sprawują tą władzę są źli, bo my wszyscy jesteśmy źli, tylko dlatego, że władza korumpuje, bo taka jest jej natura, no i rządzący chcą się tutaj w jakiś sposób przed tym obronić. Ale koniec filozofii, moi drodzy, odczytuję wyniki konkursu, najpierw może przypomnijmy, na czym polegają zasady. Zasady polegają na tym, mówmy o zmianę, Kamil, że co każdy odcinek Kwadransa z Kangą prosimy Was o to, żebyście napisali w komentarzu prognozowaną cenę Bitcoina wyrażoną w dolarach i ta prognoza powinna dotyczyć kolejnego wtorku, godziny 9 na Kandze. Rynku USDT do Bitcoina. Tak, Bitcoin do... I trzeba przewidzieć cenę Bitcoina na tym rynku o godzinie 9. Tak. Robimy to w ten sposób, że piszemy hashtag kwadrans z Kangą i numer kolejnego odcinka to będzie jest na ekranie już. Tak, numer 222 będzie. 222. Podajemy cenę bez przecinków i ta osoba, która okaże się być najbliżej, wygrywa. I teraz co jest wygraną? To jest 10% łapek w górę pod tym materiałem, więc proszę, jeżeli jeszcze nie kliknąłeś łapki w górę, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału z jakiegoś powodu, nie kliknąłeś dzwoneczka, to proszę zrób to teraz. To jest po prostu, ja Ciebie o to proszę, jako Twój kolega i przyjaciel, zrób to dla mnie. Poza tym większość ludzi, którzy nas ogląda, jeszcze nas nie subskrybują, także wielka prośba. No, kliknijcie tam, dzwoneczek, subskrybuj. Dowiecie się o tym, kiedy będzie film z Zaorskim na przykład, albo kto będzie naszym następnym gościem. Warto. Zróbcie to, bo po prostu wypada być no. przyzwoitym. Tak. Tak. No i bierzemy jakby z tej ilości łapek w górę 10%. I teraz uwaga, gdyby się okazało, że najbliższa prognoza różni się od właściwej ceny o $25, to niestety nie ma zwycięzcy. No chyba, że tutaj można poprawić jakby tę sytuację, że umieścimy 2 komentarze pod tym odcinkiem, jeden właśnie z ceną, a drugi dowolny. Może dotyczyć... Fajnie, jakby miał więcej niż 8 słów. Tak, to też jest dla nas ważne, bo to podobno poprawia właśnie algorytmy. To może być jakiś komentarz tego, co się wydarzyło w tym odcinku, jakaś zgoda, niezgoda, wyrażenie czy lubicie placki, czy lubicie koty. Respektu albo despektu, jeżeli są i takie osoby, albo cokolwiek innego. I wtedy jak gdyby ta pula błędu rośnie z 25 do $100. I uwaga, można jeszcze zrobić jeszcze jedną rzecz, mianowicie można udostępnić ten materiał, o co Was proszę, bez względu na to, czy bierzecie udział w tym konkursie, czy nie. Jeżeli wygracie, to dorzucimy do tej wygranej jeszcze 20 KNG. Tak. Jejku, to jest już tak skomplikowane, że pewnie w szachy jest łatwiej zagrać, ale wiem, że ci, którzy nas oglądają, na pewno rozumieją, o co chodzi. I uwaga, wbrew pozorom nie jest trudno. Dodać komentarz przewidując cenę KNG na przyszły tydzień. $25 można się pomylić. Jak dodać drugi komentarz, $100 może się pomylić. Jak chcecie 20 KNG dodatkowe, jak wygracie, no to trzeba udostępnić materiał. No właśnie tak. I tyle. Nagroda na dzisiaj to było 64,2 KNG i przechodzi na kolejny tydzień. Czyli nie było zwycięzcy. Nie było zwycięzcy, także no, warto teraz zagrać szczególnie, no bo to już będzie pewnie 120 Kang. Kanga rośnie teraz w górę, ciekawe czemu. No i to by było prawie na tyle. Mam jeszcze ostatnie ogłoszenie. Moi drodzy, w tym tygodniu powinna pojawić się aktualizacja naszej aplikacji mobilnej. Proszę, zaktualizujcie aplikację mobilną, tam będzie kilka ważnych zmian, ale również dla tych z Was, którzy chcecie brać udział w nowych AIO, które zbliżają się wielkimi krokami i będziecie brali udział w tych AIO z poziomu właśnie aplikacji mobilnej, to tam dojdzie kilka nowych rzeczy, dlatego zachęcamy do tego, żeby śledzić, ściągać i aktualizować. No i spoglądam jeszcze na komentarze, czy coś tam ciekawego jest. Łukasz Rzet się pojawił. Pozdrawiamy, Łukasz. I Łukasz tutaj optymista, bo 70 000 podał. No, gratuluję. No tak. Kamil czyta komentarze, czy prowadzi? Tutaj jest do Łukasza pytanie. Nie czytam, dlatego ciężko mi się skupić, bo prowadzę. Tak. Ale widzę, że Łukasz wziął dyskusję w Tornado Cash.
Dobra, słuchajcie. Kamil, twoje okrzyki wojenne. No, mój łokik. Używaj odważnie Kangi i kryptowalut. A ja KNF, jak zwykle, Kanga na fali. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za to, że byliście razem z nami. Widzimy się podczas Kanga Trends. Łukasz Wydra dalej będzie ujawniał tajniki analizy technicznej on-chain i każdej innej. No i oczywiście Kanga No Comment, sobota wieczór. No i oglądajcie wywiad z Rafałem Zaorskim w niedzielę wieczór. Będzie kontrowersyjnie. Coco Jumbo i do przodu. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia. We are Kanga, beyond crypto.